Zamek Choreszków pojawia się w tekście pana Tadeusza przede wszystkim jako przedmiot sporu i długiego procesu sądowego. Jest on także jednym z miejsc akcji utworu. W takim charakterze występuje już w pierwszej księdze. To w zamkowej sieni zostały ustawione stoły i ławy potrzebne, aby urządzić kolację dla domowników i gości Soplicowskiego dworu. Kolacja odbyła się w obszernej zamkowej sieni, którą przykrywało kamienne sklepienie wsparte na filarach. Grube ściany zamku były surowe i niepomalowane. Ozdabiały je poroża saren i jeleni, przypominając, że właściciele zamku byli zapalonymi myśliwymi. Pod każdym z tych myśliwskich trofeów znajdował się podpis z informacją, kto i gdzie je zdobył. Na filarach wisiały portrety kolejnych właścicieli zamku. W tej samej sieni przyjmował niegdyś gości stolnik Choreszko. Bywała wśród nich okoliczna szlachta, której poparcie pragnął pozyskać, zapraszając do wspólnego ucztowania w czasie sejmów i sejmików powiatowych z okazji swoich imienin oraz polowań. Dlatego w sieni znajdował się także chór, na którym rozstawiała instrumenty kapela przygrywająca do tańca. Stały na nim także organy. W sklepieniu sali widoczny był herb Choreszków, półkozic. Według staropolskich herbarzy w jego godle znajdowała się głowa osła, a ponad tarczą herbową, czyli w klejnocie, koza ukazana z profilu do połowy tułowia. Herb półkozic pojawiał się nie tylko w przestrzeni zamku, ale także na wytartym dworskim stroju klucznika Gerwazego Rębajły. To on, dawny dworzanin stolnika Choreszki, trzymał wszystkie klucze do zamkowych bram i komnat. Po śmierci swojego pana stał się nie tylko stróżem opustoszałej siedziby rodowej Choreszków i pamięci o jej właścicielach, ale także interesów młodego hrabiego, który był dalekim krewnym stolnika. Pęk kluczy to atrybut, po którym można rozpoznać postać dawnego sługi Choreszków. Były w tym pęku także klucze służące do nakręcania dwóch wysokich zegarów kurantowych, czyli wygrywających melodię. Chociaż oba zepsute zegary od dawna wskazywały niewłaściwe godziny. Stary klucznik co wieczór sumiennie je nakręcał. Na piętrze zamku znajdowała się sala zwierciadlana, której istnienie najdobitniej świadczy o tym, że zamek był okazałą wielkopańską siedzibą. Po zwierciadłach, o których sala wzięła swoją nazwę, pozostały jednak już tylko puste ramy, a okna były tu całkowicie pozbawione szyb. Z tej sali wychodziło się na krużganek skierowany w stronę bramy. To w tym miejscu został śmiertelnie postrzelony ostatni właściciel zamku, stolnik Choreszko. Zamek miał wieżę i dach pokryty blachą. Szyby były częściowo wybite, a mury miejscami zburzone. Pod zamkiem znajdowały się rozległe piwnice, w których przechowywano niegdyś beczki z winem. Skoro wiecie już, w jaki sposób można wyobrażać sobie zamek Choreszków jako miejsce, w którym rozegrało się wiele ważnych scen akcji pana Tadeusza, warto jeszcze raz powrócić do treści drugiej księgi zatytułowanej Zamek, a dokładniej do momentu, gdy hrabia, przejeżdżając obok dawnej siedziby Choreszków w mglisty poranek, ujrzał ją w zupełnie nowy sposób. Gęsta mgła spowijająca stare mury sprawiała, że wieża wydawała się dużo wyższa, a dzięki promieniom wschodzącego słońca resztki witraży mieniły się różnymi kolorami. Z pobliskiego lasu docierały odgłosy polowania. Dzięki tej niezwykłej scenerii mglistego poranka w wyobraźni hrabiego, poszukującego coraz to nowych zachwytów, zamek nagle ożył. Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną mury odbudowano i znów zaludniono. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. Autor wykorzystał tu mury starego zamku, żeby po raz kolejny wyraźnie scharakteryzować naturę hrabiego. Odwołał się w ten sposób także do żywego wśród twórców romantycznych zainteresowania średniowieczem i wykorzystywania ruin dawnych budowli do budowania nastroju tajemniczości. Co prawda nie ma pewności, na jaki dokładnie czas należy datować zamek Choreszków, ale z tekstu utworu wiemy, że hrabia upodobał mury, tłumacząc, że gotyckiej są architektury. Podobną fascynację zamierzchłymi czasami średniowiecza
możemy zauważyć na jednym z obrazów prezentowanych w Muzeum Pana Tadeusza. Malarz Antoni Lange, tworzący w czasach romantyzmu, w podobny sposób wykorzystał widok zamkowych ruin. W swoim nokturnie, czyli obrazie ukazującym scenę nocną, głównym motywem uczynił mury starego, częściowo zburzonego zamczyska, wznoszącego się na wzgórzu. Również on, podobnie jak Mickiewicz, dla zbudowania nastroju tajemniczości wykorzystał niezwykłe światło. Tym razem zamiast blasku wschodzącego słońca widzimy chłodne światło księżyca, które delikatnie wydobywa z mroków nocy szczegóły ukazanej sceny. Obraz nosi tytuł Pejzaż romantyczny. Z pewnością przypadłby do gustu hrabiemu, który po wysłuchaniu opowieści o tragicznej śmierci stolnika Horeszki na zamkowym krużganku stwierdził: Twoja opowieść, Gerwazy, zajęła mnie mocno. Szkoda, żeś mnie nie przywiódł tu w godzinę nocną. Udrapowany płaszczem siadłbym na ruinach, a ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach.